Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze informacje to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze informacje. Wygląda na to, że podczas dzisiejszej sesji najciekawsze będą te dane o inflacji, to one mogą zadecydować o ruchach na różnych klasach aktywów. Rynek oczywiście koncentruje się cały czas na wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc ta mieszanka cały czas jest w stanie wygenerować potężne zmienności, więc bądźmy gotowi, że będzie bardzo zmiennie na praktycznie wszystkich klasach aktywów i na to należy być przygotowanym. Ale oczywiście jaka będzie ta inflacja w Stanach Zjednoczonych, ale zacznę oczywiście od punktu odniesienia, czyli na rynku implikowanej stopy procentowej, czyli tego, jak rynek widzi, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I widzimy, że na początku dzisiejszej sesji europejskiej, już kilkadziesiąt godzin po wyborach w Stanach Zjednoczonych, ta implikowana stopa procentowa cofnęła się o 10 punktów bazowych w dół, więc to jest to bardzo dobra wiadomość na przykład dla giełd papierów wartościowych i niekorzystna dla amerykańskiego dolara. Ale jako, że wynik tych wyborów w Stanach Zjednoczonych jest cały czas taki niepewny, to rynek koncentruje się na innych wydarzeniach i teraz oczywiście ta inflacja będzie tym czynnikiem, który może znowu bardzo mocno zachwiać potencjałem oceny, gdzie mogą być te stopy procentowe w kolejnych miesiącach. No i oczywiście należy także brać je pod uwagę jako taki czynnik decydujący o naprawdę bardzo mocnych impulsach na rynkach na całym świecie, ale na chwilę obecną chciałbym zauważyć, że dzisiaj o poranku ta implikowana stopa procentowa jest już na poziomie 5,05% i to jest ten punkt odniesienia dzisiaj o poranku i zobaczymy dzisiaj po danych makroekonomicznych o godzinie 14:30 o inflacji, jak bardzo zmienią się te oczekiwania, gdzie rynek z przyszłej stopy procentowej zawędruje. Kolejny rynek, na który należy zwrócić uwagę, to jest oczywiście zachowanie amerykańskiej obligacji. Rynkowe stopy procentowe, jak widzimy, spadają i od momentu rozpoczęcia wyborów w Stanach Zjednoczonych spadły już o 15 punktów bazowych. To także jest bardzo korzystna informacja dla ryzyka. I w takim wypadku zbliżanie się do poziomu 4% rentowności oznacza, że dzisiaj będziemy walczyć o ten poziom, punkt odniesienia i gdyby się okazało, że spadamy poniżej, to naprawdę byłoby to zaproszenie do kupowania ryzyka, ponieważ spadek rynkowej stopy procentowej znacząco będzie podnosić wyceny spółek giełdowych. To byłaby oczywiście niezwykła pożywka i paliwo do tego, żeby wyciągać indeksy giełdowe w końcówce tego roku na jak najwyższe poziomy, a do tego potrzeba oczywiście inflacji niższej niż prognozy. W takiej sytuacji rynek oczywiście będzie zakładał, że te stopy procentowe nie będą musiały zawędrować aż tak wysoko, jak teraz prognozuje ta implikowana stopa procentowa. I czynniki, które wpływają na inflację w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście czynniki podażowe i w tym wypadku obserwowaliśmy w 2020 roku, że ten pierwszy kryzys, który pojawił się 2 lata temu, był efektem szoku podażowego wynikającego m.in. z łamania łańcuchów dostaw i wartość i cena, jaką trzeba było zapłacić za sprowadzenie konteneru z Chin do Stanów Zjednoczonych, bardzo gwałtownie zaczęła rosnąć i ten wykres, który jest w tle, to dobitnie pokazuje. Natomiast ostatnie miesiące przyniosły odwrócenie tej tendencji. Ten koszt sprowadzenia jednego kontenera 40-stopowego zaczął bardzo dynamicznie spadać, więc to jest czynnik, który spowoduje, że inflacja ma potencjał ku temu, żeby spadać w Stanach Zjednoczonych i należy oczywiście o tym pamiętać. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Jako że inflacja ma charakter podażowy w Stanach Zjednoczonych, to jest to bardzo ściśle skorelowane z zachowaniem ropy naftowej. Ja bardzo często powołuję się i przywołuję ten wykres, który jest teraz w tle, pokazujący, jaki jest wpływ
średniej ceny ropy naftowej na koniec danego miesiąca na zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ta średnia cena na koniec miesiąca jest zaznaczona jako niebieska część wykresu, niebieska krzywa i ona za każdym razem, kiedy rosła względem końcówki poprzedniego miesiąca, no to inflacja w Stanach Zjednoczonych rosła. Ta inflacja CPI, ta zwykła konsumencka. Natomiast kiedy ta średnia zaczęła spadać, jak to miało miejsce już od początku letnich wakacji w tym roku, no to inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczęła spadać. I dzisiaj będziemy znowu testować, czy ta teza jest uzasadniona, czy też nie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że średnia krocząca na koniec października dla ropy naftowej była jednak wyżej niż miało to miejsce na zakończenie września. I teoretycznie powinno to dać nam wzrost inflacji, wzrost tego wskaźnika CPI, więc teza płynąca z jednej strony z czynników związanych z przepływem towarów z Chin do Stanów Zjednoczonych przemawiałaby za tym, żeby oczekiwać spadku inflacji, natomiast sama ropa naftowa generowałaby sygnały sygnalizujące jednak wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych. Więc przed nami, przed rynkiem bardzo uzasadnione obawy o to, co się może rzeczywiście wydarzyć, a w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach obserwujemy bardzo dużą zmienność na czynnikach energetycznych, które generują tą inflację. Wcześniej w końcówce października i na początku listopada te czynniki bardzo wyraźnie zaczęły rosnąć, a teraz zaczynają mocno spadać, ale oczywiście do oceny tego, jaka była inflacja w październiku, nie ma to teraz już większego znaczenia. No i oczywiście, jakie są te prognozy rynkowe? We wrześniu inflacja wyniosła 8,2%, a teraz mediana prognoz sygnalizuje 7,9%. Więc tutaj rynek oczekuje to nawet wyraźnego spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych, tej konsumenckiej. Więc stoi w rozbieżności to znaczącej między tym, jak zachowuje się model oparty o zachowaniu ropy naftowej względem tego, jak tutaj uczestnicy rynku oczekują. Więc też jestem bardzo ciekawy, która strona będzie miała rację. Czy ta związana z modelami pokazującymi, jaki jest wpływ ropy naftowej i węglowodorów na zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych, czy prognozy uczestników rynku. Ponieważ jeżeli okazałoby się, że inflacja jest taka, jak zakładały te modele związane z węglowodorami, czyli jest wyższa niż zakładały prognozy, jest jeszcze wyższa niż we wrześniu, to byłby to czynnik, który zachęcałby do tego, żeby wieścić większe podwyżki stóp procentowych niż teraz rynek zakładał, czyli żeby ta implikowana stopa procentowa poszła jeszcze bardziej w górę. W takiej sytuacji byłby to czynnik, który sprzyjałby mocnym spadkom indeksów giełdowych, umocnieniu amerykańskiego dolara, wyprzedaży takich walut jak na przykład złoty i oczywiście ruchu na surowcach. Ale w tym wypadku oczywiście taka pierwsza reakcja jest zdecydowanie mniej prawdopodobna. Natomiast wniosek byłby taki, że im wyższa inflacja, tym bardziej sprzyjałoby to wyprzedaży ryzyka. I w tym wypadku im niższa inflacja w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej sprzyjałoby to popytowi na ryzyko, czyli im niższe poziomy niż 7,9, tym bardziej rosłaby presja na to, żeby kupować akcje na giełdzie, żeby sprzedawać amerykańskiego dolara i takie rynki jak na przykład Warszawa, żeby były dalej pchane do góry. Więc bądźmy bardzo ostrożni, co się będzie działo dzisiaj po godzinie 14:30, jaka będzie reakcja rynkowa. I nie tylko oczywiście na te dane generalne o inflacji konsumenckiej, ale także o subwskaźniku inflacyjnym, jakim jest inflacja Core CPI, czyli po wykluczeniu z niej cen energii i żywności. I w takim wypadku także ten wskaźnik sygnalizuje spadek inflacji i że szczyt inflacyjny tutaj w Stanach Zjednoczonych jest już tworzony i zobaczymy, jak rynek zareaguje. Modelowo powinno być tak, że im lepsze dane, czyli im niższa inflacja, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych i dla ryzyka, i im wyższa inflacja, tym gorzej dla giełd papierów wartościowych i rynków takich jak na przykład złoty, a oczywiście lepiej dla amerykańskiego dolara. Takie są wstępne założenia dzisiaj.
A jak kształtują się ceny rynkowe? Muszą cały czas uwzględniać wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i oczywiście to, jakie będą dzisiaj te dane o godzinie 14:30. Generalnie euro-dolar cały czas utrzymuje się nad parytetem, więc jest rosnąca szansa na to, że rynek chce jednak osłabić amerykańskiego dolara i ruszyć dalej w górę. Jeżeli rozpatrujemy stopy procentowe plus oczywiście amerykańskiego dolara, to rzut oka na rynku walutowym powinien być skierowany także na parę dolar do jena, ponieważ jeżeli inflacja będzie niższa niż zakładały prognozy, amerykański dolar powinien się osłabiać, stopy rynkowe powinny spadać i w takiej sytuacji powinien także bardzo mocno spadać dolar-jen i inne pary związane z jenem japońskim. Taka sama korelacja powinna mieć miejsce z zachowaniem złota, o czym za chwilę dojdziemy. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jak w ostatnich miesiącach jest powiązane zachowanie amerykańskiego dolara i giełdy. Wniosek jest taki, że umocnienie amerykańskiego dolara nie sprzyja wzrostom indeksów giełdowych na Wall Street, a osłabienie amerykańskiego dolara sprzyja wzrostom indeksów giełdowych na Wall Street. I wniosek jest jeszcze bardziej oczywisty o tym, jak zachowa się dzisiaj dolar po danych makroekonomicznych. Tak też powinna zachować się giełda papierów wartościowych na Wall Street. I kolejna ciekawa korelacja między zachowaniem giełdy amerykańskiego dolara i ryzyka to jest zachowanie Bitcoina. Bitcoin podczas wczorajszej sesji nie tylko bardzo mocno spadł, ale także połamał potężne wsparcia w rejonie $17,000, otwierając sobie przestrzeń do tego, żeby spaść nawet w okolice $10,000. I to jest perspektywa i to pomimo tego, że dzisiaj Bitcoin próbuje lekko rosnąć. Jednak te scenariusze prospadkowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne i faworyzowane. I nastawienie się na spadek w okolicy $10,000 jest moim zdaniem scenariuszem bazowym po tym, co się wczoraj wydarzyło i tylko bardzo gwałtowny powrót nad poziom $17,000 mógłby tu troszeczkę oddalić taką perspektywę. Natomiast pamiętamy już także, że zaczynamy tworzyć i walczyć o kształt świecy tygodniowej, a ona nie będzie sprzyjała popytowi na ryzyko i na następnym wykresie jest także korelacja, powiązanie między zachowaniem indeksu giełdowego na Wall Street i Bitcoina. Widać, że jest ona dodatnia. Wcześniej była bardzo silna, jako że Bitcoin był takim aktywem, który wyprzedzał to, co się będzie działo na Wall Street. No i być może kto wie, że czy te spadki, które miały miejsce wczoraj na Wall Street, nie były właśnie efektem tego, że inwestorzy cały czas widzą i wierzą w to, że Bitcoin wyprzedza ruchy na S&P, więc skoro Bitcoin bardzo mocno wczoraj spadł o ponad 10%, to czy czasem nie jest to zła wróżba dla indeksu S&P, że on także będzie spadać. No, widzimy, że rynek jest przywiązany do tych starych korelacji. I oczywiście sam indeks S&P wczoraj co prawda spadł, ale nie pokonał najbliższych wsparć, więc moim zdaniem ten spadek nie ma większego znaczenia i wygląda na to, że dzisiejsze te dane makroekonomiczne będą w stanie wygenerować następny impuls. To bardzo dynamiczny. Jeszcze raz przypominam, że w poprzednim miesiącu, w październiku, dane o inflacji były o krok od tego, żeby wywołać bardzo mocne załamanie indeksów giełdowych, być może nawet krach, ale pojawił się Plunge Protection Team, prawdopodobnie, bo nie wiadomo jeszcze tego, i uratował rynek przed spadkiem poniżej poziomu 3600 punktów. Przypominam jeszcze raz, dlaczego ten poziom jest taki ważny, ponieważ jest tam średnia dwusukcesyjna na wykresie tygodniowym. No i rynek uwierzył w to, że będzie jakieś większe wzrostowe odbicie w nadziei na to, że cały czwarty kwartał będzie dobry dla indeksów giełdowych. Powili statystykę z ostatnich 30 lat, pomimo tego, że cały czas bessa może trwać. Natomiast jakiś wzrostowy kwartał się należy, rajd Świętego Mikołaja i być może będziemy świadkami właśnie takiego zachowania. Jeżeli dzisiaj inflacja zacznie wyraźnie pokazywać na spadki, inwestorzy uwierzą, że inflacja tworzy swój szczyt i już zaczyna spadać, nawet ta korinflacja, to indeksy giełdowe mogą mieć potencjał i prawdopodobnie będą mieć potencjał na bardzo mocny ruch, nawet w okolice 4000 punktów w perspektywie do końca tego roku. Niemiecka giełda cały czas jest relatywnie najsilniejsza, tutaj potencjał wzrostowy jest najmocniejszy. Moim zdaniem wynika to z relatywnej słabości euro, co sprzyja niemieckim eksporterom. I oczywiście, jeżeli rozpatrujemy inflację, jeżeli rozpatrujemy siłę albo słabość amerykańskiego dolara, wzrosty albo spadki rentowności obligacji, to poza dolar-jenem patrzymy także równolegle na zachowanie ceny złota. Cena złota
wybiła nad poziom $1700, utrzymuje się nad tym poziomem i w takiej sytuacji, jeżeli dzisiaj inflacja będzie spadać i inwestorzy uwierzą, że ona będzie spadać i amerykański dolar zacznie się osłabiać, rentowności spadać, to powinniśmy być świadkami następnej fali wzrostowej ceny złota z bardzo dużym już wtedy prawdopodobieństwem przesunięcia niezwykle prowzrostowych sygnałów na świecę tygodniową, którą jutro zakończymy. I moim zdaniem dynamika wzrostowa ceny złota może być w końcówce dzisiejszego dnia bardzo, bardzo duża. Jeżeli jesteśmy na rynku surowcowym, to jeżeli rozpatrujemy popyt na ryzyko, patrzymy także na zachowanie ceny miedzi, a tutaj utrzymanie nad poziomem $8000 cały czas faworyzuje scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych, pomimo tego, że wczoraj Wall Street spadła. I tutaj widzimy ropę naftową, która żyje własnym życiem, a spadek i przełamanie tej kilkutygodniowej linii trendu wzrostowego moim zdaniem tylko sygnalizuje, że konsolidacja w pasie między $80 a $90 cały czas trwa i na razie nic nowego się tutaj nie dzieje. I na koniec polskie aktywa, które wczoraj moim zdaniem nie zareagowały jeszcze na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Przypominam, że ona zapadła o godzinie 18:25. Stopy procentowe pozostały bez zmiany. Do dzisiaj rynek krajowy będzie musiał się do tego dostosować, plus oczywiście będzie czekał na konferencję prasową prezesa Glapińskiego o godzinie 15. Naprawdę to ma duże znaczenie. Rynek będzie się odnosił do ostatnich projekcji PKB, projekcji inflacyjnej. To ma duże znaczenie, ale jak widać, już dzisiaj o poranku polskie obligacje cały czas faworyzują scenariusze mówiące o aprecjacji, o umocnieniu cen polskich obligacji, co widać nie tylko po zachowaniu rentowności, która coraz bardziej zagłębia się poniżej 8%, ale także po zachowaniu całego ETF-u, na całą krzywą dochodowości naszych obligacji, które cały czas rosną i prawdopodobnie ta tendencja będzie zachowana, a jeżeli dzisiaj po sesji będzie ona faktycznie zachowana, przypominam, że dzisiaj kończymy tydzień na polskich aktywach, na notowaniu polskiej giełdy, myślę, że polskie obligacje też zakończą dzisiaj notowania, to w takiej sytuacji będzie to oznaczało, że słowa prezesa Glapińskiego i wszystkie informacje z RPP Narodowego Banku Polskiego zostaną odczytane, że rynek wierzy w szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i być może wierzy także, że szczyt inflacji jest przed nami, ponieważ zakupy obligacji zawsze sygnalizują, że inwestorzy nie wierzą w dalsze wzrosty inflacji. Więc jestem także bardzo ciekawy, gdzie dzisiaj zakończymy notowania na polskim długu, na polskich obligacjach. Rynek złotego próbuje jakiejś lekkiej korekty. Być może jest to związane i prawdopodobnie jest to związane z zachowaniem euro-dolara i dzisiaj, jako że euro-dolar, amerykański dolar powinien zareagować bardzo dynamicznie na dane o inflacji, więc te dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych mają także bardzo duże znaczenie na rynku krajowej waluty. Jeśli amerykański dolar zacznie się umacniać, to złoty zacznie się dzisiaj osłabiać, bez względu na to, co powie prezes Glapiński. A jeżeli dzisiaj euro-dolar zacznie dynamicznie rosnąć po godzinie 14:30, to bez względu na to, co powie prezes Glapiński po godzinie 15:00, złoty zacznie się umacniać, ponieważ globalne przepływy kapitałów są głównym driverem, który powoduje ruchy na rynku złotego, a nie jakieś czynniki lokalne. Więc na koniec oczywiście Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. W tym wypadku pokazuje ona cały czas siłę i dzisiaj oczywiście zadaniem popytu na ryzyko jest przeniesienie prowzrostowych sygnałów na wykres tygodniowy. Przypominam, że Giełda Papierów Wartościowych, indeks WIG20 w szczególności już pokonał poziom 20% odbicia od swoich minimów, a to daje techniczną hossę na indeksie WIG20. Więc teraz zadaniem popytu dzisiaj jest tylko przeniesienie tych sygnałów o hossie na wykres tygodniowy. W takiej sytuacji, jeżeli tak się stanie, to od poniedziałku powinien pojawić się następny popyt, tym razem już bardziej krajowy, który zauważy tą techniczną zależność i będzie próbował przynajmniej wykorzystać to, że przynajmniej do końca tego roku indeksy giełdowe będą wyciskane w górę i żeby oczywiście osiągnąć jakąś dodatnią stopę zwrotu. Więc moim zdaniem potencjał dla giełdy papierów wartościowych jest bardzo duży, zwłaszcza jeżeli oczywiście po dzisiejszej sesji euro-dolar zacznie wyraźnie rosnąć. W takiej sytuacji spodziewam się bardzo dynamicznych wzrostów także na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.